Witam Was, słuchajcie, dzisiaj taki odcinek wciepna, bo kilka osób już mnie w ostatnim czasie pytało, więc myślę, że takie zainteresowanie też będzie, a takie filmy też Wam się przydadzą, więc Wam taki film wciepna. Dzisiaj podstawowa obróbka takiego portretu prostego w Lightroomie, w ACR-ze. Aczkolwiek te programy są bliźniacze, można powiedzieć, troszkę inny interfejs, ale właśnie do czego dążę, robiłem bardzo długo wszystkie zdjęcia swoje obrabiałem w Lightroomie, ale za namową Dominika, który te filmy mi montuje, po prostu jakiś czas temu przeszedłem na ACR-a. Również jest to program od Adobe, bo jest to Adobe Camera Raw. On po prostu do mnie ciut szybciej działał niż Lightroom i jest do mnie taki, powiedzmy, wygodniejszy w użytkowaniu. W tle już mam otwarte pierwsze zdjęcie, dzisiaj obrabiam do Was jedno zdjęcie, na którym pokażę Wam po prostu krok po kroku, co i jak u mnie wygląda, jeśli chodzi o obróbkę portretu, czy tam wyglądało, bo słuchajcie, to jest też tak. Ja teraz mam troszkę inny workflow, używam do tego jeszcze później Photoshopa, gdzieś tam w dalszym ciągu, do którego mam różne wtyczki dorzucone, żeby po prostu przy dużej ilości pracy z portretami, czy tam z zdjęciami osób ogarniać to na zasadzie takiej, że tak powiem, zautomatyzować jak najbardziej sobie, więc to na razie nie będę Wam pokazywał. Pokażę Wam to, jak ja po prostu zaczynałem z portretami jakiś czas temu, te pora lat temu w sumie, jak to u mnie wyglądało, także przejdziemy sobie zaraz sprawnie do ACR-a, a Wy w tym czasie zostawcie łapka w górę, subskrypcja kanału, no i oczywiście komentarz, czy taki film do Was trafił, czy co byście chcieli więcej zobaczyć, czy ewentualnie obróbka krajobrazu w moim wykonaniu, czy urbexu. Ja oczywiście wszystko chętnie pokażę. Nie będę się też skupiał tutaj na kwestiach takich jakichś mega kolorów czy coś. Po prostu obrobię do Was ten portret, głównie skupiając się na tym, jak obrobić skórę, oczy wyciągnąć, poprawić wygląd osoby na zdjęciu. Wiadomo, pozbyć się pewnej niedoskonałości, bo takie każdy ma z nos. Także przechodzimy sprawnie do ACR-a i zaraz Wam wyda wszystko godą, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, mamy otwarte już zdjęcie, na którym będziemy dzisiaj pracować, na którym pokażę Wam to, co mam pokazać. I teraz tak, otworzymy sobie podstawowa sprawa, tutaj panel o nazwie światło. Każdy panel oczywiście ktoś, kto używa Lightrooma czy coś w tym stylu, oczywiście wie, do czego służy. Zacznę sobie od poprawy ekspozycji. Ja na przykład nigdy nie sugeruję się histogramem, bo po prostu ja robię zdjęcia, które mają się podobać mi i moim odbiorcom, o których dobrze wiem, jak to wygląda, więc zawsze, że tak powiem, ekspozycja robię gdzieś tam wedle uznania, pilnując tego, żeby nie robiły się gdzieś za duże przepały na twarzy, na niebie. Dopóki nie mamy, że tak powiem, przepału za dużego, to według mnie ekspozycja jest jak najbardziej do wyciągnięcia. Oczywiście poprawimy sobie kontrast, żeby fajnie podbić tutaj gdzieś szczegóły i przede wszystkim, jak zauważycie, podbijemy sobie kontrastem te takie miejsca, gdzie złączenie robią nam się bardziej wyraziste. Światło tutaj, ja zawsze ściągam światło, co to powoduje oczywiście, już Wam tłumaczę, światło powoduje, jak zauważycie, na twarzy i na niebie odejmuje nam takiego właśnie przepału, więc ja zawsze odejmuję na tyle, żeby ewentualnie wyeliminować to, co żech przed chwilą podbił ekspozycją, żeby całą ekspozycję zdjęcia podnieść, to suwakiem światło eliminuje przepały tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie te światło padało, także nie ruszymy tym suwakiem światła, nie ruszymy gdzieś tam miejsc, które nie były naturalnie oświetlone, czy lampą, no ruszymy miejsca, które były jak najbardziej podświetlane. Znowu suwakiem cienie. Wyciągamy troszkę te partie, które tu widzicie, gdzieś tam te ciemniejsze. Też zawsze cienie sobie wyciągam na tyle, żeby nie było czarnych plam na zdjęciu. Tu co prawda nie ma ich od razu, aczkolwiek jak sobie wyciągniecie cienie, to automatycznie zdjęcie według mnie nabiera troszkę takiego życia. Więc też sobie gdzieś tam podbijamy. Biele to są takie suwaki dosyć gdzieś tam przeze mnie mało używane.
bo bielą podbijemy po prostu miejsca, które przed chwilą znowu wygaszali podświetleniem. Zaś czernie ja lubię sobie ściągnąć, bo to jest dodatkowe takie ściągnięcie kontrastu, ale w innych troszkę partiach zdjęcia, bo działo to na zasadzie takim, że nie podbiją tak jakby kontrastu całego zdjęcia, tylko podbiją nam kontrasty bardziej w partiach tutaj ciemnych. No zauważyć możemy, że póki co teraz nam się tutaj delikatnie mówiąc włosy zrobiły za ciemne, ale to spokojnie, bo włosy sobie gdzieś tam za chwilę ogarniemy, jak wam pokorza maskami. I tak, ja wam cały czas pokazuję oczywiście ten pierwszy krok w portrecie, który do mnie, że tak powiem, jest istotny. Balans bieli. Tu również, jak macie dobrze ustawiony w aparacie na starcie balans bieli, no to oczywiście nie musicie go jakoś tutaj mocno modyfikować. Musicie go dobrać sobie tak, żeby pasował do waszego stylu zdjęcia, żeby skóra nie była zbyt pomarańczowo, chociaż skórą zajmiemy się też osobno za chwilę, ale żeby na przykład to, co jest zielone, nie było zbyt niebieskie albo zbyt żółte, chociaż czasami warto sobie trochę to pociągnąć, ale my to zrobimy troszkę na innej zasadzie. Stawimy sobie wartość około 5700, tak jak było domyślnie, żeby wrócić do domyślnej postaci, tak jak było. Pamiętajcie, dwuklik na danym suwaku powoduje powrót do ustawień domyślnych. Tinta, czyli zafarb. Tutaj z reguły, jak macie automatyczny balans bieli w aparacie, to również jest ustawione według mnie zawsze dosyć dobrze. Ewentualnie lekkie korekty, jeśli stwierdzicie, że skóra jest zbyt zielona lub zbyt różowo, no to sobie tym suwakiem tutaj od tinty lekko przesuwacie. Jaskrawość. Tu jest różnica taka między jaskrawością a nasyceniem, że jaskrawość ma większy wpływ na otoczenie, a mniejszy na ogólnie obiekt, na zdjęciu na postać. Więc ja tu zawsze jaskrawością sobie bardziej podciągnę, żeby dodać kolorów w tle i dookoła obiektu. Zaś nasycenie oczywiście działo na całe zdjęcie bardziej, więc też musicie z suwakiem nasycenia uważać. Tutaj troszeczkę mniej, żeby też dodać kolorytu na skórze. I teraz tak, tekstura i przejrzystość. Tym będziemy działać za chwilę już obrabiając skóra, ale my są nadal w pierwszym punkcie, więc zostawiamy sobie tutaj tak, żeby troszeczkę clarity, ja sobie lubię podbić, żeby też... No i usuwanie zamglenia to powoduje takie, jak macie gdzieś tam na zdjęciu zamglenie, czy jakieś takie efekty matowe, no to sobie to możecie gdzieś tam usunąć tym suwakiem. Oczywiście ziarna w moim przypadku nie ruszą, bo ja jestem przeciwnikiem ziaren wszelakich. Krzywotonalno. Ja tutaj zawsze podziałam troszeczkę, bo lubię sobie dodać troszkę matu do zdjęcia, więc włączam sobie opcja tutaj krzywa punktowa ogólno. Nie tutaj te takie falowe, nie dany kolor, tylko ta szaro tako. Podbijam sobie z lewej strony lekko do góry, żeby dodać matu, a później robię taką delikatną krzywizna tutaj, jak zauważycie. Drugi punkt sobie tworzę przed całym końcem pierwszego kwadratu, trzeci punkt na środku i ja więcej tutaj nie ruszam. Staję sobie krzywo w tej postaci. Mieszalnik kolorów. Tu jest do mnie też dosyć istotne, bo na przykład tak, żółty kolor, który ma wpływ gdzieś tam na te takie zielenie czy coś, oczywiście sobie tutaj podbijemy troszeczkę w zielony, żeby te maki, tutaj łodygi z mak były bardziej zielonkawe. Możemy sobie bardziej nasycić i bardziej rozjaśnić. Oczywiście tutaj to zrobimy. No i teraz przechodzimy do barwy zielonej, którą możemy regulować, gdzieś tam widzicie, działo nam to na tło. Ja zawsze zielono sobie dosyć solidnie daję w taki bardziej turkus i później przechodzę sobie gdzieś tam w suwak nasycenia i tej zieleni po prostu z nasycenia delikatnie ściągam, czy tam delikatnie, zależnie jaki chcę efekt tej zieleni osiągnąć. Ja pokazuję właśnie, jak to wygląda w mojej perspektywie. Więc zaczynamy, cały czas się trzymamy tego pierwszego punktu, który jest podstawową obróbką w moim przypadku. No i gdzieś tam gradacja kolorów, tu też tego, to są już wasze preferencje, w których gdzieś tam wy się poruszacie. Ja działam na gradacji kolorów mniej więcej coś takiego. Dodajemy sobie tutaj pyk, pyk, przesuwamy, ja zawsze mieszanie i balans daję na 100 i na 100, żeby fajnie się zmiksowały te gradacje, które my użyli, czyli w półcieniach w niebieski, w cieniach w pomarańcz, światła nie ruszą. Szczegóły tu oczywiście ja sobie zawsze daję wyostrzenie na jakieś 55 do 60, zależnie od obiektywu, bo jak obiektyw są sobie jest mega ostry,
to nie trzeba tego podbijać, bo będziecie mieli po prostu już za ostro, więc ja sobie zawsze zostawiam gdzieś tam 55 do 65, zależnie od obiektywu. No i promień daję sobie zawsze na 0,6. I teraz tak, mamy tutaj taki suwak maskowanie. Jak nim przesuwacie, to tym suwakiem zaznaczycie te miejsca, w których ta ostrość ma być podbijana. Jak zrobicie sobie to z przytrzymanym przyciskiem Alt, to będziecie mieli taki czarno-biały obraz i jeżdżąc tym suwakiem będziecie widzieć na biało zaznaczone miejsca, gdzie te wyłuszczanie jest skuteczne. Także trzymiecie sobie przycisk Alt i jednocześnie przesuwacie sobie przycisk maskowanie i widzicie, na które partie obrazu działo właśnie wyłuszczanie. Ja sobie zostawiam tutaj tak, żeby obiekt jak najbardziej wyostrzyć, a tło już niekoniecznie, więc mniej więcej zostawiam sobie na 30 i widzicie teraz, że większość obiektu jest wyoszczane. Dobra. No i tutaj optyka, to wiadomo, włączacie sobie korekty obiektywu, czyli usuwanie aberracji chromatycznej i korekty gdzieś tam obiektywu, które właśnie powodują usunięcie tych krzywizn, dystorsji. No i tyle. Rozmycia nie ruszą, kalibracji nie ruszą, bo się tym nie bawia ogólnie. No i mamy teraz zrobioną podstawową obróbkę. No i teraz przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi, no to w tej sytuacji mamy skóra, mamy oczy, mamy usta, mamy w Lightroomie czy w ACR-ze, bo tu to działa tak samo, mamy po prostu działanie na maskach. Działając na maskach zaznaczamy sobie osoba, która nam tutaj wyszukuje. I jak już ta osoba nam znajdzie, zaznaczymy ją sobie. I działania na skórze u mnie wyglądają tak, że zaznaczam sobie skóra ciała, skóra twarzy. Dajemy sobie utwórz, nie tworzymy osobnych dwóch masek, tylko działamy na całej skórze tak jakby. I jak widać, maska poradziła sobie bardzo fajnie, jeśli chodzi o zaznaczenie skóry. To, co jest na czerwono, to na tych partiach będziemy działać. I tutaj możemy sobie tak, wyciągnąć jeszcze trochę cieni. Lekko gdzieś tam skóra sama w sobie rozjaśnić. Tu podbić sobie czernie, bo tu już możemy lekko podziałać sobie tak zwanym dodge and burn. Nie musimy po tym się mocno bawić już w samej obróbce pędzlem gdzieś tam. Możemy sobie poprawić oczywiście koloryt skóry, ale według mnie był ok, więc tu nie będziemy działać. Nasycenie tutaj wedle uznania lekko możemy sobie ściągnąć, żeby nie była skóra zbyt pomarańczowo. No i na kolorze ogólnie byśmy mieli podziałane. Teraz o co chodzi z efektami? Już wam tutaj pokażę. Przejdziemy sobie na twarz, zbliżymy. Lekko sobie oddalimy, żebyście widzieli. I mamy tutaj, wracamy do naszej maski. Wchodzimy w sekcję Effectoy. I tutaj za pomocą suwaków tekstury odejmujemy sobie po prostu teksturę na tyle, żeby nadal zachować tekstura skóry, czyli gdzieś tam, żeby była widoczna. Dociągamy to sobie przejrzystością, żeby po prostu wygładzić ta skóra, ale nadal zachować gdzieś tam w miarę naturalny efekt, bez takiego przesadnego wygładzania skóry, które, że tak powiem, nie zawsze dobrze wygląda, bo później może to wyglądać, jakby była skóra po prostu z plastiku. Gdzieś tam w późniejszych etapach w Photoshopie można jeszcze się bawić blurem czy coś. Ja wam pokazuję, tak jak godą dzisiaj podstawy, bo to osoby, które mnie pytały o podstawy właśnie gdzieś tam obrabiania skóry czy portretu, to tak to wygląda. Więc do tych osób ten film jest skierowany. Teraz zrobimy sobie jeszcze, że tak powiem, co ja tu chciał zrobić, żeby się nie potracić. Dobra, słuchajcie, skóra mamy mniej więcej obrobioną, podstawową rzecz. Teraz wracamy do sekcji wybór osoby. Wybieramy sobie oczy, zaznaczam sobie twardówka i tęczówka oraz źrenica, żeby całe oczy zaznaczyć. Dajemy utwórz i w sekcji jasnej, czy tam światło, po prostu podbijamy sobie lekko ekspozycja. Pamiętajcie, że oczu nie możemy zrobić tak, nie możemy ich zrobić tak. Podbijecie sobie ekspozycja delikatnie, żeby oczy lekko bardziej wyeksponować. Możecie dodać na nich kontrastu, ściągnąć lekko podświetlenie, lekko cienie czarnego dodać, żeby podziałać na zasadzie właśnie tego. Tymi suwakami możemy już sobie robić taki wstępny dodge and burn. Przede wszystkim dodajcie sobie jeszcze do oczu wyostrzenia gdzieś tam, żeby oprócz tego, że my wyoszczali już cały obiekt, jeszcze na oczach możemy sobie
wrzucić te wyłuszczanie. No i skóra oraz oczy byśmy mieli zrobione i teraz sobie przechodzimy jeszcze z powrotem na całą osobę. Mamy tu różne opcje w ogóle, tak jak widzicie. Możemy sobie wejść w sekcję włosy i tutaj przez to, że my lekko czernie podbili, dajemy sobie kontrastu, lekko te cienie wyciągamy, ale widzicie teraz, że włosy zrobiły się, że tak powiem, w niektórych miejscach chwyciły ten taki niebieski zafarb, więc możemy to wyeliminować, tak, podbijając lekko barwa, czy tam temperatura lekko dać w ciepły, żeby fajnie nam skontrowało z tym takim światłem naturalnym i zostawimy sobie gdzieś tam więcej nasycenia i to, co mamy takie szare na włosach, to po prostu ściągamy sobie suwakami, żeby te szare partie wyeliminować. Włosy mają zachowaną teksturę, nie są niebieskie. No i tak jak wiadomo, podstawowo obróbka włosów również mamy zrobiona, bo w naturalnej postaci one, zobaczycie sobie, że były po prostu miały taki fioletowo-niebieski zafarb. A jak dodamy sobie troszkę temperatury, to ten zafarb z tych włosów ściągamy. No i wchodzimy jeszcze tutaj ponownie i możemy sobie wejść na sekcję wargi, które są tutaj mocno wyeksponowane. Możemy sobie lekko je ściemnić, lekko sobie ściągnąć nasycenia z warg. No i jak widzicie, całościowo ten portret wygląda teraz tak, jak wygląda. Skóra jest nadal fajnie zachowana, w miarę naturalnie. I teraz możemy jeszcze wejść w ustawienia pędzla. I teraz pędzelkiem tutaj, jak widzicie, mamy takie, pomniejszymy go sobie. Mamy takie delikatne miejsca, gdzie jest ten przepał na nosie. Przepał gdzieś tutaj. Przepał gdzieś tutaj. I tutaj możemy sobie te przepały zmatować suwakiem podświetlenie. I lekko sobie zjechać tym czarnym kolorem. I tego wcześniejszymi suwakami, działając na skórze tym czarnym i białym, już my sobie zrobili wstępny dodge and burn, więc nie będę wam tutaj robił już tego konkretnego, rozjaśniał nosa, czoła. No bo jak widać, tu kontrasty mamy bardzo fajne i odpowiednio działając światłem na zdjęciu już nie musimy się tym później martwić. Także tu mamy te kilka punktów teraz po kolei, te co zrobił. Pierwszy punkt to była obróbka skóry, czyli mamy ta maska na skórze. Drugi punkt to było obrobienie oczu, czyli wyciągnięcie, tak jak wam przed chwilą pokazał. Kolejny punkt, czwarty, to były włosy. Piąty punkt to były usta. I szósty punkt to było pędzelkiem ściągnięcie tych takich delikatnych przepałów. I na zakończenie obróbki portretu możecie sobie zrobić coś takiego, żeby dodać zawsze troszeczkę tego klimatu. Jak już mamy zrobione kolory na zdjęciu, mamy zrobione to, co my chcieli, obróbka podstawowa skóry, ja sobie ściemniam zawsze zdjęcie, dodaję sobie filtr radialny, maska i filtrami radialnymi możemy sobie dodać mega fajnego klimatu na zasadzie lekkiej winiety. Tu sobie możemy rozjaśnić, radialnym robimy sobie obiekt, tu sobie lekko rozjaśniamy tło, tu sobie lekko rozjaśniamy też tutaj te tło z tej strony, tymi liniowymi. I teraz robimy sobie maska na same tło, czyli ta, która nam pominie pierwszy plan, tudzież obiekt. I na przykład ja sobie dodaję lekko ciepłej barwy, lekko całość rozjaśnią, mega nam to fajnie podbiją i możemy sobie dodać efekt padającego światła tutaj, który też fotografowie często stosują. Podbijecie sobie gdzieś tam ekspozycja na filtrze radialnym, który wchodzi za zdjęcia, bo widzicie, czym bardziej wchodzicie za zdjęcia, tym więcej tego efektu jest. Możecie sobie tam temperatura podbić i wtedy wam te zdjęcie, że tak powiem, wpadło w taki efekt tego światła, które by tam wpadało. Możecie sobie jeszcze na przykład zrobić maska, którą często sztuczka tako stosuje. Znaczycie sobie filtr radialny jakby tak, żeby punkt centralny był na obiekcie. Wyciągacie sobie troszkę kolor czarny, suwak czarny i robi wam się takie zamglenie na tym obiekcie i na tle. I tutaj dajecie sobie w tej masce, którą teraz my stworzyli, odejmij i odejmujecie sobie obiekt. Automatycznie widzicie, te tło jest takie jakby
wpadające w taki lekko mgiełka za obiektem, co też nam troszeczkę bardziej odcina i powoduje takie dodanie bukechu. I obiekt też jest fajnie wyeksponowany. No i tak by to wyglądało. Mamy fajnie zrobiona skóra, bez jakiegoś przesadyzmu, podstawowa obróbka, fajnie wyciągnięte, podkreślone oczy, usta, włosy. No i nadany fajny koloryt, taki w moim stylu do zdjęcia. Także tak by to wyglądało z mojej strony. Już Wam teraz pokażę porównanie tego zdjęcia przed i po takim wyciągnięciu podstawowym, no bo my tutaj nie wchodzili w żadne Photoshopy, żeby robić jakieś blury czy nie blury. To jest po prostu obróbka na zasadzie suwaków i masek w ACR-ze, czy tam to samo zrobicie w Lightroomie. Możecie sobie tutaj sprawdzić, jak właśnie my wyciągnęli skórę, jak my wyciągnęli oczy. I tego, no, można się tym dużo bardziej bawić, gdzieś tam wyciągać dużo więcej, czy gdzieś tam robić bardziej zaawansowany dodge and burn, ale to tego, dużo osób po prostu chce ogarnąć te podstawy w wyciąganiu portretu, obróbki kolorów, o wyciąganiu cieni, wyciąganiu osoby na zdjęciu, czy tam obróbki podstawowej skóry. Teraz jak tak widzimy tutaj, to możemy zauważyć, że może te oczy są ciut za jasno, więc to zawsze jak sobie włączycie później tak widok przed i po, też Wam pomaga na ogarnięcie tego. Więc wrócimy sobie teraz do widoku normalnego, czyli po obróbce. Wrócimy sobie do maski na oczach, co my działali, czyli tutaj, i wrócimy sobie troszeczkę tą ekspozycją. Obniżymy ją sobie delikatnie. Jeszcze raz wrócimy do widoku przed i po. I teraz jest ok, bo oczy już się tak nie świecą mocno. I po prostu wyglądają ok. Mamy fajnie wyciągnięte, widzicie, te tutaj zachowane są tekstury skóry, ale jednak jest delikatnie wygładzona. Słuchajcie, mamy tutaj też jeszcze taki dodatkowy podpunkt szósty Wam teraz podeśla. Mamy tutaj na przykład jakiś Majka ma tutaj taki pieprzyk, powiedzmy, to jest u niej naturalne, to niektóre modelki chcą, żeby takie coś usuwać, inne nie. Ja Wam pokażę, jak z takimi rzeczami właśnie jak pryszcze, czy coś sobie, czy jakieś wykwity na skórze, czy jakieś blizny, których nie chcecie, po prostu sobie z nimi poradzić. Nie maskowanie, tylko wchodzimy sobie tutaj w usuwanie w programie. Teraz tutaj coś aktualizowało i że tak powiem. No i dajemy sobie tutaj pierwsza opcja, czyli usuwanie tak jakby generatywne, czy tam zaznaczymy sobie miejsce i ACR sobie z nim radzi, że tak powiem, z automatu. Tu mamy takie jakieś delikatne niedoskonałości, możemy sobie zaznaczyć również. Też ACR sobie z nimi gdzieś tam poradzi. Chwila, trzeba poczekać zawsze, aż gdzieś tam się to usunie. Zaznaczymy sobie zaznaczymy to, co uważamy, że jest gdzieś tam na twarzy, czy gdzieś niepotrzebne. I pozbylimy się tutaj tego pieprzyka. Jak widać, jeszcze możemy delikatnie dopracować. Teraz nam to całkowicie usunął i jak widzicie, też tego nie ma. Także jakieś przebarwienia na skórze czy coś możemy sobie po prostu tym narzędziem do usuwania wywalić. No i co? Zdjęcie sobie zapisujemy. Ustawiamy sobie tutaj tak, jak Wy tam chcecie sobie poustawiać, czyli domyślnie jakości folder, gdzie chcecie zdjęcie zapisać. Wybieracie sobie OK. Zdjęcie macie wyeksportowane. Dobra. Słuchajcie, portrecik mamy gotowy. Jak zresztą widzieliście, jak to wygląda, bo całe nagranie z mojego procesu tej podstawowej obróbki portretu macie wrzucone. Także macie wszystko tłumaczone na bieżąco. Mieliście oczywiście w filmie, nie że mieliście. Gotowe efekty również żeście widzieli na przebitce już końcowej. I tak jak nie wciepłem Wam tutaj technik używania jakichś tam programów do retuszu. Nie robię zaawansowanego dodge and burn, bo nie chciałem tego filmu skierować od razu do osób, które po prostu się w tym wszystkim potracą. Chciałem Wam pokazać, jak ja z portretem zaczynał, jak to u mnie wyglądało po prostu ta podstawowa obróbka kiedyś. Co pozwoliło mi się gdzieś tam w dalszym ciągu, pod dalszym kątem rozwijać.
I tak jak Adam Somrzech się w większości tych rzeczy uczył, Somrzech szukał takich rozwiązań i według mnie te rozwiązania, które jak wam pokazał, były do mnie optymalne do dalszego rozwoju, do tego na jakim etapie jak jest teraz, jeśli chodzi o portrety. Także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Te 6 czy tam ciut więcej tych kroków podstawowych do obróbki portretu macie umieszczone w tym filmie. No i myślę, że z mojej strony na dzisiaj to jest tyle. Pamiętajcie jeszcze raz, żeby zostawić to łapka w górę, ten komentarz i subskrypcja przede wszystkim, bo idziemy powolutku w górę i mnie to bardzo cieszy, że wam się filmy podobają. Także widzimy się oczywiście za tydzień w środę i wielkie podziękowania do Dominika, który ten film montował. Do niego oczywiście link będziecie mieli w komentarzu i cóż, Joleca się dali bawić ze zdjęciami, bo jeszcze troszkę tego do obróbki mam, a wam życzę spokojnego dnia, spokojnej nocy, zależnie od której to oglądacie, czy tam miłego popołudnia. Także trzymcie się. Dzięki za obecność i do zobaczenia.